Drugi nurt oporu to powiedziałbym takie dwa nurty, które wiązały się właśnie z problemem pustyni kulturowej, o którym tu wspominałem. Już wspominałem tu o chuliganach. To nawet jeśli pominiemy moje domniemanie, że pewną rolę odgrywała tu taka samoobrona przed łamaniem więzi społecznych, bo to była jednak margines zjawiska. To istotniejsze jest to, że to była próba tworzenia kultury, podkultury, niskiej, małej, bandyckiej, ale jakiejś na pustyni, bo próba budowania nowej kultury robiona była tą, postanowiono stworzyć nową kulturę, niszcząc, kompletnie niszcząc starą. Tutaj taki interesujący, jak mi się zdaje, wątek. To w tej budowie nowej kultury to jest w tym, jak sądzę, coś, ale już tylko cień, ślad zapotrzebowania mas, które dokonują rewolucji, wchodzą do śródmieścia, biorą pałace i chciałyby zawłaszczyć całe dziedzictwo ludzkości, a więc również kulturę. I trzeba im dać tą kulturę w pigułkach. Oni chcą być mądrzy, tak jak wszyscy inni. Chcą być właścicielami kultury. Ale to już jest w tym zjawisku u nas, jak się to pojawiło, to już jest to cień, ślad, choć jest dla tych moich kolegów z Marymontu to, że było 5 książek, które trzeba przeczytać i się wie wszystko, prawda? I się jest człowiekiem kultury. Obrazy są takie, które oni rozumieją i wszystko na nich widać, o co chodzi. To było niesłychanie ważne, niesłychanie doniosłe. Ale to już tylko cień. Natomiast podstawa sprawa to jest oczywiście zniszczenie więzi społecznej, stworzenie czystej karty, na której będzie można pisać od nowa. I wyposażenie w pełnię władzy centralnego kierownictwa partyjno-państwowego. I efektem tego była pustynia kulturowa, ponieważ ta nowa kultura budowana nie była kulturą życia codziennego. Ona właściwie nie odpowiadała przecież na pytanie, jak żyć normalnie inaczej, niż jak żyć w walce, jak żyć w służbie idei. Nam, działaczom, ona odpowiadała, co mamy robić. Ale nawet gdyby wszyscy się ją przejęli, to też by nie wiedzieli, co robić, bo ona mówiła wygłaszać odczyty, roznosić gazetki, chodzić na zebrania, prowadzić zebrania, robić odprawy, narady i tram-tam, sram-tam. To jest dla małej ilości ludzi odpowiedź na pytanie, jak żyć. A kultura przede wszystkim musi odpowiadać na pytanie, jak żyć. I w tą pustynię wchodziły te dwie propozycje. Jedna bandycka, a druga bikiniarska, która miała być takim rzekomo amerykańskim stylem życia. Tak sobie jestem to skłonny dziś nazwać. Ja myślę, że to jest ruch kontrkultury.